cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Rozbudowa makiety. Dzisiaj zajmiemy się takim tematem jak wprogramowanie tego właśnie oto dekodera do zwrotnic i pokażę, jak to zrobić, jak połączyć z napędem oraz jak spolaryzować krzyżownicę na zwrotnicy. I to dzisiaj postaram się wszystko pokazać w jednym odcinku. Nie będę tego łączył, tylko wytłumaczę na kartce. Następnie pokażę, jak wprogramować ten dekoder w GBB kolejka i na końcu jeszcze pokażę przewodowanie pod makietą. Troszeczkę będzie programowania, także zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Na początku może wyjaśnię, jak w ogóle zaprogramować dekoder. Mianowicie, żeby to zrobić, należy te styki JK wpiąć do magistrali, czyli po prostu przypiąć do torowiska oraz zrobić taki łącznik, dokładnie taki, czyli taką zworkę zrobić pomiędzy tymi zaciskami a tymi. Krzywo to narysowałem, bo tak przez kamerę to mi się źle rysuje, ale wiecie, o co chodzi. Ten zacisk z tym należy podłączyć i ten z tym, po to, żeby cały dekoder miał główne zasilanie, więc tu jest do zasilania zacisk, a tu jest do informacji z magistrali. Jak już to połączenie wykonamy, należy przez 3 sekundy przytrzymać ten przycisk, wówczas ta dioda zacznie świecić ciągle. I następnie co wybieramy? To wybieramy numer urządzenia rozjazdu, który będzie przypisany do pierwszego wyjścia. Ja w tym wypadku mam 71, następnie dokonuję przełożenia zwrotnicy w jedną i w drugą stronę i w tym momencie dekoder zapisuje, że pod wyjściem pierwszym jest numer rozjazdu 71, a kolejne następne numeruje po kolei, czyli 72, 3, 4, 5 i 6. I tak mam też u siebie ten dekoder już zaprogramowany. Nie będę tego tutaj robił drugi raz, ponieważ nie jest to już konieczne. Całą procedurę wprogramowania w GBB kolejce pokażę za chwilkę. Następnie musimy podłączyć silniczek napędu do tego dekodera, więc robimy to w następujący sposób. Najpierw przyglądamy się, jak wyglądają nam styki. Tutaj mamy rząd styków górny i dolny. To jest właśnie ten górny rządek, to jest dolny, więc ten zacisk odpowiada temu zaciskowi. Należy połączyć dokładnie zgodnie z tym, co tutaj mamy napisane, czyli COM pod COM, minus pod pozycję pierwszą, plus pod pozycję drugą, ewentualnie na odwrót. Nie ma to znaczenia, więc teoretycznie można by narysować. Ja narysuję tutaj może takich 12 kółeczek dla zobrazowania. I one będą właśnie symbolizowały nam te zaciski. I teraz tak, spod plusa połączymy sobie jeden tu, COM połączymy sobie tu i drugi, tu jest minus, tu jest plus, to jest C. Plus, C, minus. I w ten sposób łączymy sobie zaciski. Wtedy jak zmieniamy zwrotnicę na Multimausie 71, wówczas napęd się przestawia. Kolejną rzeczą, którą chciałem pokazać, to jest jak spolaryzować zwrotnicę. Jeżeli mamy krzyżownicę w zwrotnicy, powiedzmy, że tu jest rozjazd, sobie na chwilkę Multimausa przesunę, tu mamy rozjazd, on sobie tam leci, o, jakoś tak. I tu mamy ten element krzyżownicy. I on jest tu zazwyczaj rozcięty w większości. Niektóre zwrotnice mają tą krzyżownicę plastikową, więc nie da się jej spolaryzować. Jak widzieliście w jednym z odcinków, u mnie są metalowe, więc do niej mam przylutowany kabelek od spodu od makiety i on jest wyprowadzony w dół pod makietą. I ten kabelek z kolei łączymy do tego zacisku w napędzie. Zaraz wyjaśnię.
Więc to sobie położę tutaj i to będzie w naszym przypadku ten zacisk. Powiedzmy, że to jest P. I ten zacisk łączymy sobie właśnie z tym kabelkiem wystającym pod makietą. Następnie, żeby spolaryzować zwrotnicę odpowiednio do biegunów na torach, należy wyprowadzić sobie gdzieś z jakiegoś punktu. Może być równie dobrze stąd, może być równie dobrze stąd, z torów gdzieś, z podlutowanych torów. Wyprowadzimy sobie 2 bieguny z torowiska. Jakie to nieważne, bo tu nie ma plusa, minusa, po prostu tu jest prąd zmienny, więc nie ma to znaczenia. Ważne jest to, żebyśmy te zaciski podłączyli. Jeden podłączamy do tego zacisku, drugi podłączamy do tego zacisku. I o co teraz chodzi? Jeżeli zwrotnica jest przekładana lewo-prawo, powiedzmy, to efekt, który chcemy uzyskać, musi być taki, żeby na tej szynie w momencie przełożenia jazdy w tą stronę był ten sam potencjał co tu. Gdy przekładamy zwrotnicę z powrotem w drugą stronę, na krzyżownicy musi być ten sam potencjał co tu. I jak to się odbywa? Jeżeli przełożymy zwrotnicę w dół, prąd leci tym zaciskiem. Przesunę. Następnie wchodzi tędy i przy tym przełożeniu jest przesyłany właśnie do naszej krzyżownicy, gdzie tutaj zaznaczyłem, i wtedy pojawia się potencjał na tym. Jeżeli zwrotnica zostanie przełożona, zmienia się także ten styk bezpotencjałowy i wtedy napięcie jest pobierane, biegun napięcia jest pobierany z tego przewodu i musimy tylko po prostu metodą prób i błędów dobrać w ten sposób, żeby pociąg mógł przejechać. I to jest cała tajemnica polaryzacji. Jeżeli chodzi o wykorzystanie zmiany sygnału na semaforze świetlnym w zależności od położenia zwrotnicy, można wykorzystać także i ten napęd i dodatkowe styki polaryzacyjne. Tutaj dla uproszczenia i przyspieszenia narysowałem właśnie te górne styki, ale tylko te pierwsze 6, ponieważ te mamy zajęte, powiedzmy, już do polaryzacji krzyżownicy. Więc przerysowałem dla uproszczenia tylko te pierwsze 6 zacisków. Tutaj narysowałem wyprowadzenia zasilania torów, ponieważ będą nam potrzebne. Można wykorzystać w zasadzie te zasilanie z torów. Diody zbyt dużo nie biorą. Tutaj narysowałem taki uproszczony schemat sygnalizatora świetlnego, w tym wypadku tarczy manewrowej, niebieski i biały. Dla uproszczenia pominąłem oczywiście wszystkie rezystorki i diody i już pokazuję, jak to połączyć. Patrząc na ten schemat, powiedzmy, że tutaj powinniśmy doprowadzić jeden z biegunów, którykolwiek, więc zróbmy to. Ja przesunę troszeczkę. Powiedzmy, że wyprowadzimy tutaj jeden biegun. Tak. I teraz, jeżeli mamy przełożenie, tak jak tutaj narysowane mamy teraz, w tą stronę, to w tym momencie z tego zacisku napięcie przechodzi nam na ten i idzie, powiedzmy, do światła niebieskiego. Jeżeli zwrotnicę przełożymy, zmieni się też ten napęd i ta łapka powędruje w tą stronę i zasilanie z tego bieguna przejdzie nam na ten. Wówczas powinno zapalić nam się światło białe, a światło niebieskie powinno zgasnąć. Jeżeli chodzi o drugi biegun, po prostu łączymy go w ten sposób i mamy w tym momencie taką sytuację, że przy zmianie zwrotnicy zmienia nam się polaryzacja raz na ten styk, raz na ten nam podaje napięcie, co owocuje tym, że raz mamy zasilanie na tym świetle, raz na tym. I ta sama sytuacja, musimy eksperymentalnie dobrać, które światło ma się palić w momencie danego przełożenia zwrotnicy, czy na wprost, czy w lewo, w zależności od potrzeb na makiecie. I to jest cała tajemnica właśnie polaryzacji oraz ustawienia sygnału semafora w zależności od położenia zwrotnicy, bo to sobie możemy jeszcze skorelować oczywiście z polaryzacją.
Teraz, jak obiecałem, pokażę, jak wprogramować taką zwrotnicę do GBB kolejki. Przechodzimy tutaj w tryb projektowania, bo inaczej się tego nie da zrobić. Wybieramy zwrotnicę, którą mamy pod danym wejściem, więc tam pierwsza zwrotnica, powiedzmy, to była 71. Wybieramy parametry rozjazdu, połącz dekoder. Tutaj nic nie zmieniamy. I tutaj wpisujemy numer 71. Po zatwierdzeniu adres dekodera zostanie dobrany automatycznie. Interesuje nas tylko numer rozjazdu, więc on jest przypisany pod wyjście 5 i 6, czyli to jest odpowiednio plus i minus na dekoderze, gdzie pokazywałem. Naciskamy OK i mamy dekoder wprogramowany. Tutaj mam właśnie tak zrobione. Parametry, proszę bardzo, 71 rozjazd, potem mamy 72 i jak to już nacisnę, to automatycznie sygnał jest przekazywany do tego dekodera, jeżeli jest oczywiście już podłączony. Następuje uruchomienie napędu i przełożenie zwrotnicy. Także tak to wygląda. Sprawa jest bardzo prosta. Wpisujemy tylko numer urządzenia, który wybraliśmy na multimausie, resztę zwrotnic. Oczywiście każdą zwrotnicę podpinamy sobie pod takie wejście, które nam odpowiada, więc sami wybieramy, która zwrotnica to jest które wejście. Musimy potem tylko odpowiednio ponumerować. W naszym przypadku te raz, 2, 3, 4, 5 zwrotnic jest nowo dodanych do makiety i po zamontowaniu napędów, w programowaniu, co już wcześniej zrobiłem, jak najbardziej wszystko będzie działać. Już mam to przetestowane, że tak powiem, na sucho, bez napędów, ale dekoder już był podłączony, jak to się mówi, na pająka na podłodze i wszystko działało. Zapisujemy ustawienia programu, wychodzimy i już mamy na zawsze to zaprogramowane. Tutaj chciałem Wam pokazać, jak wygląda podłączona instalacja na tej części, więc tutaj mamy podłączone odcinki, te poszczególne odcinki torów. Mamy tutaj wyprowadzone tymi przewodami i spięte tutaj w tej złączce. Następnie tym czarnym i niebieskim przewodem jest przesznurowane do kolejnej takiej skrzyneczki, którą pokażę. Ten przewód sobie idzie tędy, tam jak widzicie, i tam daleko do tej skrzyneczki, o, dokładnie w tym miejscu. Tak mamy spięte magistrale. Z kolei jeśli chodzi o podłączenie samego dekodera, mamy to zrobione w ten sposób, że tutaj mamy doprowadzone właśnie to zasilanie zewnętrzne z tego zasilacza dodatkowego, a w tym miejscu mamy podłączenie właśnie do tej magistrali, którą sobie też zapożyczyłem z tego miejsca, ponieważ to jest ten sam punkt potencjałowy. Tutaj z tej strony już widzimy wyjścia na poszczególne napędy, więc tutaj będziemy sobie podłączać napędy i w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o podłączenie dekodera. Jedyne, na co należy zwrócić uwagę, to żeby tego napięcia pod żadnym pozorem nie łączyć razem z tym, bo doprowadzi to do uszkodzenia boostera czy centralki. Więc nie zalecam łączyć tych napięć. To są napięcia o różnych charakterystykach, o zupełnie innych, więc można sobie bardzo łatwo coś uszkodzić. Jak możecie zauważyć, dekoder LS150 jest produkcji Lens. Wybrałem go m.in. ze względu na to, że posiada możliwość podpięcia właśnie osobnego źródła zasilania, co pozwala mi nie obciążać magistrali DCC, podłączając napędy, więc cały prąd do napędów czerpany jest z dodatkowego źródła, a nie z magistrali. I to jest bardzo wygodne rozwiązanie, nie trzeba wtedy dokupywać większej ilości boosterów i bardzo fajnie to wszystko działa. Kolejną zaletą jest możliwość podłączenia aż 6 napędów i za chwilkę pokażę, jak on w praktyce działa. Oczywiście bez podłączonych jeszcze napędów, ale zobaczycie sobie, jak on tutaj pracuje przy wyzwalaniu komend z GBB kolejki. No i teraz zaprezentujemy sobie, jak to działa w praktyce bez podłączonych napędów, ale sam dekoder będzie już odpowiadał, więc przełączamy sobie zwrotnicę i jak widzimy, światełko się zapala w dekoderze. Kolejną zwrotnicę
i kolejną. I tak to działa. Jeśli byłyby podłączone już napędy, wtedy byście słyszeli jeszcze taki dodatkowy dźwięk. Ale że napędów jeszcze nie ma podłączonych, więc na razie jest wyzwalana sama dioda. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. W następnym odcinku postaram się pokazać, jak podłączam napędy. Zobaczymy, jak to wyjdzie, czy uda mi się to zrobić, czy będzie to materiał na tyle ciekawy, że będzie co pokazywać. No i cóż, trzymajcie się gorąco, cześć.